Hej, witajcie! W tym wideo rozpoczniemy nowy cykl filmów w ramach Fit at Otto. Ja nazywam się Roxana, jestem trenerem personalnym i co 4 tygodnie będę przygotowywać dla Was zestawy ćwiczeń na zmianę z przepisami kulinarnymi, które będziecie mogli zrobić w domu. W tym zestawie skupimy się na wzmocnieniu pleców i brzucha. Będziemy potrzebować do tego maty i obciążenia. Mogą to być hantle albo butelki wody. Jeżeli wszystko macie, to nie będę już przedłużać. Zaczynamy! Dłonie i stopy kładziemy na macie. Dłonie w jednej linii z ramionami, kolana w jednej linii z biodrami. Plecy w neutralnej pozycji. Spinamy brzuch i prostujemy jednocześnie prawą rękę i lewą nogę, starając się ułożyć je w linii prostej, poziomej. Jeśli jest to dla Ciebie zbyt trudne, zacznij od prostowania tylko ręki albo tylko nogi. Kładziemy się na prawym boku i podpieramy się na prawej ręce. Dłoń w jednej linii z ramieniem. Lewą stopę układamy lekko z przodu, a prawą lekko z tyłu i podnosimy się w górę. Ważne jest, żeby kostki, kolana, biodra i ramiona były w jednej linii, a głowa skierowana na wprost. Wytrzymujemy 15 sekund. Teraz zmieniamy pozycję. Uginamy prawą nogę i opieramy się na kolanie. Wytrzymujemy kolejne 15 sekund. I znów zmieniamy pozycję. Uginamy prawą rękę i opieramy się na łokciu. Jeśli początkowa pozycja jest dla Ciebie zbyt trudna, zacznij od pozycji najłatwiejszej, czyli tej ostatniej. Teraz kładziemy się na brzuchu, nogi wyprostowane cały czas na podłodze. Ręce kładziemy z tyłu głowy i podnosimy górną część ciała lekko w górę. Ważne, żeby nie podnosić się ekstremalnie, aby nie obciążyć odcinka lędźwiowego. Zostajemy na brzuchu, ręce i nogi wyprostowane. Napinamy brzuch i podnosimy prawą rękę oraz lewą nogę w górę. Następnie schodzimy w dół i zmieniamy stronę. Zostajemy dalej na brzuchu. Prostujemy ręce przed sobą, przynosimy je wyprostowane półokręgiem do pośladków i wracamy. Teraz, kiedy przynosimy ręce w tył, staramy się je przenieść trochę wyżej, a w międzyczasie podnosimy także lekko tułów. Celem ćwiczenia jest cofanie i obniżanie łopatek, więc pamiętaj, aby obrócić ręce i skierować kciuki w powietrze. Stopy cały czas na ziemi, a brzuch jest napięty.
Leżymy na brzuchu, ramiona wyprostowane i wyciągnięte przed siebie. Napinamy mięśnie brzucha i unosimy ramiona w górę. Prowadzimy łokcie na zewnątrz i przyciągamy w stronę bioder, unosząc lekko klatkę piersiową i tułów. Wysuwamy ramiona znów do przodu i powtarzamy ruch. Obracamy się na plecy, stopy płasko na ziemi na szerokość bioder, ręce wzdłuż ciała, spinamy brzuch i ze stóp wypychamy biodra do góry najwyżej jak możemy. Jeśli podczas tego ćwiczenia za mocno czujesz dolny odcinek pleców, spróbuj bardziej napiąć mięśnie brzucha. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń na głębokie mięśnie brzucha. Leżąc na plecach unosimy ręce i nogi tak, żeby znalazły się w pozycji 90 stopni do tułowia. Napinamy brzuch, opuszczamy jednocześnie prawą rękę i lewą nogę w stronę ziemi i podnosimy je z powrotem do pozycji początkowej. Następnie zmieniamy stronę. Ćwiczenie to wymaga trochę praktyki, dlatego kontroluj ruch i nie śpiesz się podczas jego wykonywania. Zostajemy na plecach. Napinamy ponownie mięśnie brzucha, stopy płasko na ziemi, ręce wzdłuż ciała i podnosimy jedną nogę w górę do 90 stopni. Potem powoli opuszczamy ją w dół i powtarzamy ruch drugą nogą i tak na przemian. Teraz robimy wiosłowanie w skłonie. Wstajemy, bierzemy handle albo butelki z wodą, uginamy lekko kolana i robimy lekki skłon. Napinamy mięśnie brzucha, głowa jest przedłużeniem tułowia, a ręce opadają w dół. Ruch wykonujemy jak najbliżej tułowia i ściągamy łopatki jak najmocniej, ale nie do samej góry, tylko delikatnie po skosie, tak, żeby nie nadwyrężyć za bardzo odcinka szyjnego. Wyobraźcie sobie, że macie coś pomiędzy łopatkami i chcecie to łoptkami zgnieść.
Dzięki za trening, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to widzimy się już niedługo. See you!